Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą. Do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też, jak wolę to nazwać, terror praworządności. Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę Państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. Mniej niż zero, mniej niż zero. Cześć, witam Was. Dzisiaj poświęcę czasu troszeczkę dla naszego najemcy Pałacu Prezydenckiego, przez niektórych nazywanego prezydentem, Andrzej Duda. Można powiedzieć, że dla swoich jest zwykłym popychadłem, dla Kaczyńskiego notariuszem, który podpisuje wszystko, co mu prezes każe. Dla przeciwników jest po prostu zwykłym długopisem, żeby tego inaczej nie nazwać. Dla wyborców jest Adrianem, dla doradców dostawcą ryb, dla przestępców jest azylem, dla memiarzy jest kontentem, a dla mnie, moi drodzy, dla mnie to jest taki miks takiego, nie wiem, 9-latka i faceta z wybujałym ego, faceta w wieku, powiedzmy, średnim, który ma zbyt wybujałe ego. Zresztą gdy się jego słucha, no trzeba się zastanowić, czy naprawdę ma wszystko pod kopułką poukładane, lub też nie wiem, czy on się lansuje na jakiegoś wielkiego, nie wiem, polityka. Ty nic nie wiesz o tamtej Polsce. Ty nie wiesz, co to w tamtej Polsce było. Ty nie wiesz, kim był Piłsudski. I teraz tak, tenże lokator Pałacu Prezydenckiego udaje, nie wiem, Iwana Groźnego czy jakiegoś innego wielkiego przywódcę, błaznuje, machając palcem, rozśmiesza Polaków, kończących z pisowskim bezprawiem i podłością. Duda podczas obchodów rocznicy urodzin Wincentego Witosa wygłosił, nie wiem, emocjonalne przemówienie, które odbiło się w sieci, można powiedzieć, szerokim echem. Czasem wydaje mi się, że Duda już niżej upaść nie może. A jednak ten, odpierdala za każdym swoim wystąpieniem jeszcze coś gorszego. Także, moi drodzy, Duda krzyczy, Duda grozi, Duda nie chce się pogodzić, jak to nazwał, z terrorem praworządności. Ale tak naprawdę widać, że Duda się boi, bo ruszyła lawina rozliczeń tych, którzy stosowali terror niepraworządności. I właśnie tutaj jest ta różnica, że PiS o nazwie Prawo i Sprawiedliwość boi się Prawa i Sprawiedliwości. Nazywa to, jak to Duda określił, terrorem praworządności. Im bardziej pasował właśnie terror niepraworządności. Ale Duda jest czołową postacią w łamaniu praworządności. Jest, można tak, już wcześniej mówiłem w innym materiale, że jest seryjnym gwałcicielem konstytucji, bo jak ktoś tam wyliczył, Duda złamał bodajże 13 zapisów konstytucji podczas tej swojej kadencji. Inaczej rzecz mówiąc, jest po prostu takim posłusznym, uległym notariuszem tej minionej, upadłej władzy. On teraz się lansuje na wielkiego obrońcę konstytucji, wielkiego obrońcę prawa.
Ale jak to na każdego pisowca przystało, szybko zapomniał, jak PiS łamał prawo, jak łamał konstytucję, jak sam Duda łamał konstytucję. Teraz on nagle się martwi konstytucją. No, niebywałe. Liczba przypadków naruszenia przez pana prezydenta konstytucji, nie mówię o zwykłych przepisów prawa na poziomie ustawowym, ale konstytucji, liczy się już gdzieś tam, specjaliści to liczą już na kilkanaście, prawda, takich przypadków. Więc to jest pewien ciąg, który pozwala postawić taką tezę, że całość tej jego misji prezydenckiej jest kontra konstytucji, czyli cała ta jego działalność jest skierowana przeciwko konstytucji. Notabene pan Kaczyński kiedyś powiedział, że udało im się zmienić system społeczno-gospodarczy, nie zmieniając konstytucji. Ale jak to było możliwe? No tylko dlatego, że znalazł, prawda, prezydenta, który po prostu sygnował wszystkie jego działania zmierzające w gruncie rzeczy do zmiany porządku konstytucyjnego wbrew przepisom konstytucji. Nie wiem, czy widzieliście w ogóle te wystąpienie Dudy. Jak nie, no to polecam obejrzeć. To było, tak wspomniałem, z okazji rocznicy urodzin Witosa. No, powiem wam, że no, wypadł fatalnie, żeby nie nazwać tego groteskowo. Ta jego, nie wiem, groźna mina, ten palec w ku górze, te pauzy między zdaniami. Nie wiem, wydaje mi się, że Duda chce być niezwykle serio, chce zaakcentować swoje, nie wiem, oburzenie, czy cholera wie, co on chce zaprezentować. Ale jakby na to nie patrzeć, no po raz kolejny wypadł po prostu groteskowo, żałośnie. Tak, wspomniałem, praworządność przeraża Dudę. No, nasz Andrzej czuje się terroryzowany przez praworządność. No nie wiem, może go trzeba uspokoić, że w planach jest jeszcze terroryzowanie uczciwością, kulturą osobistą, szacunkiem. Powiem wam, że no nie wiem, naprawdę nie wiem, jak on, bidulka, to wszystko wytrzyma. Właśnie poprzez brak jedności w społeczeństwie, poprzez tą nieprawdopodobnie głęboką wyrwę, jaką spowodowało zamknięcie do więzienia ludzi, których duża część narodu uważała za swoich liderów i przywódców. Terror praworządności. Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. Powiem wam tak, jak na mój gust, po prostu pisowcy tak wgryźli się w koryto i stąd ten jest właśnie kwik plus strach. Strach za przestępstwa, te kanty, świństwa, że po prostu przyjdzie im za to zapłacić. I tutaj na miejscu tych wszystkich pisowskich przestępców no nie pokładałbym jakichś wielkich nadziei w Dudzie. Ja Duda jak to Duda, pomacha paluszkiem, pokrzyczy i pokaże im plecy. No tam każdy patrzy, żeby uratować swój własny tyłek. Polacy wybrali praworządność i równość wobec prawa przede wszystkim. Że nie ma świętych krów i mam nadzieję, że tak to będzie, że tak samo jak ci z PiS-u, tak samo z każdej innej partii będą po prostu odpowiadać za to, co robią, bo tak powinno być. Ale wracając do tematu, po 8 latach demolowania państwa przez między innymi Dudę i tą pisowską sejmową większość, nagle wszędzie słyszymy, że oni pokochali praworządność, że oni pokochali konstytucję, choć sami łamali ją na potęgę, no, gwałcili niczym, nie będę porównywał, żeby mnie YouTube nie zablokował, ale no, powiedzmy, że kozę albo małe dziecko, a to się domyślcie. I tutaj przytoczę, kto będzie chciał, niech sobie sprawdzi, tutaj przytoczę tylko nieliczne artykuły, które złamał Duda czy pisowcy. Mówię tu o artykułach oczywiście Konstytucji, bo
To, jak oni prawo łamali, to już jest osobna księga, ale złamali tak. Artykuł 2 Konstytucji, 7, 10, 17, 32, 41, 42, 45, 50, 51, 54, 61, 78, 105, 175, 176 oraz 198 artykuł Konstytucji. Ale oni teraz będą pierdolić, że są wielkimi obrońcami Konstytucji i będą wycierać sobie mordy Konstytucją. Powiem wam, no, hipokryzja poziom master po prostu. Ale też jak się wsłuchacie w te całe wywody pisowców, to z pewnością zwrócicie uwagę, że oni tak pokochali tą praworządność, ale tylko taką, która odpowiada ich interesom. Oczywiście to, co niewygodne, oni zapominają, no uważają, że tego nie było po prostu. Tak jak na przykład chodzi o nawet tą telewizję polską, że PO, ta koalicja PO przejęła nielegalnie, złamała prawo. Ale już zapominają, że pisowcy zlikwidowali radiofonię i telewizję, też łamiąc nie tylko prawo, ale zapis konstytucji. Bo Trybunał Konstytucyjny wtedy orzekł, że to jest niezgodne z konstytucją, to co oni uchwalili, a Becia Szydło, co miała zasrany, podkreślam, zasrany obowiązek, nie jej widzimisię, tylko zasrany obowiązek opublikować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale Becia tego nie opublikowała, czyli rażąco złamała zapis Konstytucji. To jest jeden z wielu, ale o tym już oczywiście oni nie wspominają, bo i po co? To jest niewygodne, to się nie wspomina. Okej, ale wracając do wystąpienia naszego rezydenta. W niedzielę w Wierzchosłowicach na uroczystościach, tak wspominałem, 150. rocznicy urodzin przedwojennego lidera PSL-u Wincentego Witosa, Duda wygłosił długą, emocjonalną triadę o obecnej w sumie, może tak, o obecnej koalicji rządzącej. No i oczywiście o Kamińskim i Wąsiku, byłych szefów MSWiA i koordynatorów służb specjalnych w rządzie PiS. Porównał do więźniów politycznych skazanych w latach 30. XX wieku w haniebnym procesie brzeskim i osadzonych potem w twierdzy brzeskiej. Niestety, bo sam jestem też wielbicielem marszałka. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze jako bardzo młody chłopiec, jeszcze przed 1989 rokiem uświadomiłem sobie, że coś się kiedyś w Polsce stało. Bo brat mojego dziadka był, jak się okazało, działaczem i wielkim zwolennikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego przedwojennego, o czym ja wtedy nie wiedziałem. Kiedyś, będąc u niego w Zabrzeży, jako bardzo młody chłopak, taki 15-16-letni, zacząłem z nim jakąś dyskusję na tematy polityczne. I zacząłem mu mówić, jakim świetnym, wspaniałym przywódcą był Piłsudski. Pamiętam, jak zaczął drżeć i jak się zdenerwował. Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi. A on do mnie powiedział: ty nic nie wiesz o tamtej Polsce. Ty nie wiesz, co to w tamtej Polsce było. Ty nie wiesz, kim był Piłsudski. Dzisiaj wiem, o czym mówił. Wtedy przerwał rozmowę ze mną. Był starszym człowiekiem. Straszliwie się zdenerwował i praktycznie mnie wtedy wyrzucił z pokoju. Ja nie rozumiałem, o co mu chodzi. Zrozumiałem to dopiero później. Kiedy zapoznając się szczegółowo z dziejami naszej historii, zobaczyłem to, co stało się na początku lat 30. I wtedy zrozumiałem ten dramatyczny błąd, którego mój bohater
Marszałek Józef Piłsudski niestety nie umiał uniknąć. Może dlatego, że był już sam schorowanym człowiekiem. Nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Z całą pewnością zdecydował się wtedy na coś absolutnie tragicznego. Coś, co powtarzam jeszcze raz, jestem przekonany, że doprowadziło do upadku Polski w 1939 roku. Właśnie poprzez brak jedności w społeczeństwie, poprzez tą nieprawdopodobnie głęboką wyrwę, jaką spowodowało zamknięcie do więzienia ludzi, których duża część narodu uważała za swoich liderów i przywódców, z których ideami i drogą życiową całkowicie się utożsamiała i zgadzała. Nigdy nie umiała pogodzić się z sanacją Józefem Piłsudskim i jej decyzjami. Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą. Do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też, jak wolę to nazwać, terror praworządności. Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę Państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. Wincenty Witos, jestem przekonany, nigdy by się na to nie zgodził. No i jak to określił Duda, że w ten właśnie sposób obóz Józefa Piłsudskiego wprowadził autorytaryzm i pozbawił się wszystkich politycznych przeciwników. Wąsik i Kamiński zostali w grudniu 2023 roku prawomocnie skazani na 2 lata więzienia za nadużycie władzy podczas afery gruntowej w 2007 roku. CBA, którymi kierowali, fałszowano dokumenty dotyczące odrolnienia działek na Mazurach, bo chcieli oczernić ówczesnego wicepremiera Leppera, lidera samoobrony, koalicjanta w ówczesnym rządzie Kaczyńskiego. Chodziło tutaj o rozbicie partii Leppera i przejęcie jej większego elektoratu. Byli ministrowie, jak wiecie, zostali 9 stycznia zatrzymani i są dzisiaj w zakładach pensjonariuszami, w zakładach karnych. Duda i PiS mówią, że są pierwszymi więźniami politycznymi po 1989 roku, czyli po upadku komunistycznej dyktatury. Ty nic nie wiesz o tamtej Polsce. Ty nie wiesz, co to w tamtej Polsce było. Ty nie wiesz, kim był Piłsudski. Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej. Zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą. Do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też, jak wolę to nazwać, terror praworządności. Moi drodzy, Duda, Wąsika i Kamińskiego porównał do takich więźniów politycznych jak Andrzej Poczybut, skazany przez białoruski reżim Łukaszenki na wieloletnie więzienie. Jak powiedział, niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczpospolitej, zwłaszcza tych, dla których obecnie rządzą, do czego prowadzą arogancja, władza i poczucie bezkarności, czy też, jak wolę to nazwać, terror praworządności, bo dzisiaj mamy do czynienia z terrorem tak zwanej praworządności, grzmiał Duda. Powiem wam, moi drodzy, że to tak dziwnie, jak nie groteskowo brzmi w ustach tak zwanej głowy państwa, która powinna stać na straży praworządności. Stać na tej straży zaczął Duda dopiero, zaczął stać niby w listopadzie 2015 roku, gdy ułaskawił Kamińskiego i Wąsika po nieprawomocnym wyroku sądu pierwszej instancji.
Zrobił to tylko po to, by wtedy domniemani przestępcy mogli zostać ministrami w rządzie Beaty Szydło. I wtedy jakimś dziwnym trafem, za nic miał wtedy Prawo i Sprawiedliwość. Liczyły się tylko i wyłącznie interesy PiS, a nie naszego państwa, obywateli, a już nie wspomnę o zapisach konstytucji, czy ogólnie rzecz pojmując prawa. Mi jest wstyd za taką osobę, która mnie robiła doktorat i tak łamie konstytucję, notorycznie łamie konstytucję, a w tej chwili zupełnie się jej sprzeciwia. To, co prezydent powiedział w tej pierwszej wypowiedzi, a potem jeszcze była wypowiedź w Połczynie Zdroju wieczorem wczoraj, gdzie się tak bardzo już podniecił i bardzo głośno krzyczał te same zresztą argumenty o tej transparentności. To jest, myślę sobie, nie jestem psychologiem, ale to jest tak psychologicznie rzecz biorąc próba jakiegoś ratowania swojej pozycji, usprawiedliwiania się jakoś przed samym sobą nawet. Więc ja oceniam jego krok jako fatalny. Oczywiście on jest jednak prezydentem. To, że jest człowiekiem słabym, może nie bardzo się nadającym do tej funkcji, może zależnym za bardzo od kogoś tam, spolegliwym takim, to każdy człowiek ma swoje osobiste cechy, takie czy inne. Ale jak jest już prezydentem, jak został prezydentem i jest strażnikiem konstytucji według konstytucji, to nie ma prawa tak się zachować. Nie jest też żadną tajemnicą, że później chętnie przykładał rękę do przejmowania mediów publicznych wbrew konstytucyjnym uprawnieniom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o czym wam nawet wcześniej wspominałem, bo wtedy PiS jeszcze jej nie kontrolował i wtedy oni próbowali takąś ustawą przepchnąć, Trybunał orzekł, że to jest niezgodne z konstytucją. Becia tego nie opublikowała, choć miała obowiązek. Duda wtedy problemu nie widział. Wtedy jakoś, nie wiem, może w Temidę się bawił i miał zawiązane oczy. Mało tego, przerwał konstytucyjną kadencję członków Krajowej Rady Sądownictwa, by mógł ją obsadzić swoimi nominatami z PiS-u. Chętnie podpisywał w ostatnich miesiącach ustawy betonujące układ w prokuraturze krajowej. Tylko po to, by nadal rządzili nią ludzie właśnie Ziobry. Tutaj interes partyjny też oczywiście był ważniejszy od dobra obywateli. A to tylko niektóre takie delikty prawne, że tak powiem. Tak, praworządność rzeczywiście może dziś przerażać Dudę i pisowców, bo przez lata stosował wobec praworządności partyjny terror. Także teraz ich po prostu faktycznie może przerażać ten terror praworządności. Boże, w domu i takie prozaiczne rzeczy. Jest za zimno. Powinnam zrobić cieplej. To nie jest policjant, który przyszedł i przykręcił śrubkę w domu. Nie były ogrzewane, bo rura była zepsuta od kilku dni. To nie jest policjant, który przyszedł i komuś pomógł naprawić rurę przysłowiową. Moi drodzy, przez ostatnich 8 lat ówczesna opozycja zorganizowała setki różnorakich protestów. Wtedy nasz Andrzej miał to głęboko w dupie. Teraz, jak PiS zrobiło protest, to Duda żąda, aby rządzący w imię uspokojenia nastrojów społecznych spełnili jego żądania. Nie wiem, z jakiej choinki się ten facet urwał, albo nie wiem, czy on naprawdę udaje takiego, czy on taki naprawdę jest, bo te ostatnie przemówienie Dudy ugruntowuje mnie w przekonaniu, że nie wiem, mam wrażenie, że jest psychicznie niezrównoważony i niezdolny po prostu do sprawowania tego urzędu.
Moi drodzy, zanim przejdę do jeszcze jednego zagadnienia, chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę. Zwróćcie proszę uwagę na to zdjęcie. Jest to, no, że tak powiem, cholernie wymowne zdjęcie. W kancelarii prezydenta trwa spotkanie męża stanu z mężem Agaty. Zwróćcie uwagę, no nie ma unijnych flag, no może to okej, no nie ma to nie ma, Duda może nie uznaje w tej chwili flagi, bo on tylko uznaje, kiedy potrzeba. Ale co mi się rzuciło w oczy, że nie ma polskiego godła, ale jest za to portret Kaczyńskiego. Mam wrażenie, że to jest tak wyeksponowane, żeby każdy wiedział, komu w rzeczywistości służy obecny prezydent. Nie Polsce, nie Polakom, ale PiS-owi. Bo to chyba jest dostatecznie wymowne. No ale być może się mylę. I o to zwróciłem się do pana premiera, żeby na czas, kiedy te postępowania trwają, panowie zostali zwolnieni i mogli spokojnie wrócić do domu. To jest sprawa fundamentalna, to jest także sprawa humanitarna, to jest sprawa przyzwoitości, ale przede wszystkim to jest sprawa porządku społecznego. Okej, to porozmawiajmy teraz o tym humanitaryzmie, wykonaniu PiS, bo nagle teraz Duda się stał strasznie humanitarny, powołuje się na humanitarność i tak dalej. No to przypomnijmy sobie. Kiedy jeden rolnik powiesił na pomniku koszulkę z napisem Konstytucja, policja wpadła mu o 6 rano do domu. Wywlekła, zatrzymała komputer, aparat. Z pomnika ściągnęli DNA, ale dziś nastał terror praworządności, pamiętajcie. No i oby nigdy ten terror bezprawia się nie powtórzył, ale to jest nic, to jest taka przygrywka. Dalej porozmawiajmy o tym humanitaryzmie w wykonaniu PiS. A czy może ktoś pamięta te dzieci rysujące kredkami na chodniku, gdzie wpadła policja, ściągali DNA, technicy kryminalni przyjechali, tam dzieci, że zestresowane, to tam to się nie liczy. O humanitaryzmie za chwilę jeszcze powiem, ale chciałbym też pokazać wstawkę oczywiście oburzonych przypadkowych przechodniów TV Republika, bo bez tego to się obejść nie może oczywiście. W wierszu Ignacego Krasickiego Żaba mówi: chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie. Przybierają na sile manifestacje organizowane pod zakładami karnymi w Radomiu i pod Ostrołęką. Manifestacje organizowane z powodów humanitarnych, przeprowadzane w poczuciu solidarności z głodującymi więźniami politycznymi Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Panie premierze Tusk, panie ministrze Bodnar, jeden wasz podpis, jedna decyzja może zapobiec tragedii. Naprawdę chcecie do niej doprowadzić? Dziś mija 6. dzień ich głodówki. Maciej, idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Herbertem do ciebie, twoim ukochanym Herbertem mówię. To jest zbrodniarze. Dokąd starczy nam sił, nam jako Polakom, patriotom, i takich ludzi jak my jest więcej, nie podarujemy tego, że na posła, którego głosowaliśmy jako wyborcy, tego człowieka nam zabrano i siedzi tutaj we więzieniu. Mówimy: koniec barbarzyństwu w naszym kraju. Zacznijmy wszyscy walczyć o powrót demokracji. Dla tego rządu ludzie, którzy są za wolnością i sprawiedliwością, powinni znajdować się w więzieniu.
i bardzo myślę, że pan Donald Tusk chętnie by nas wszystkich dzisiaj zamknął do więzienia. No okej, porozmawiajmy jeszcze o tym humanitaryzmie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta takiego jegomościa jak Sławomir Nowak. No, pewnie wielu z was pamięta. Spędził 9 miesięcy w areszcie śledczym bez postawionych mu zarzutów karnych. Przez ten czas ani razu nie miał widzenia z żoną i z dziećmi. No humanitaryzm po chuju, prawda? A teraz biedne żonki tych przestępców płaczą, że im kto nie ma, że ma zimno w domu i nie ma kto im ciepła zrobić. No zobaczcie, jakie skurwysyństwo. Ci przez 9 miesięcy nie pozwolili Nowakowi się z żoną, z dziećmi spotkać, a tutaj do Sejmu ściągają te dwie słomiane wdowy, hymny śpiewają, odpierdalają różne szopki. No, to jest dopiero skurwysyństwo i obłuda. Wszyscy chyba widzieliśmy, że wyszedł z aresztu postarzały o 10 lat. I odpowiadają za to właśnie Kamiński i Wąsik. A oparli się na zeznaniach jakichś szemranych typów z Ukrainy. Zresztą, no nie tylko ofiarą był Nowak czy Leper, było ich dużo więcej. Szanowni Państwo, tych ofiar jest cała masa. No jest pan Wądołowski, przy okazji też tej prowokacji przeciw Andrzejowi Leperowi, niewinny zupełnie człowiek, uniewinniony burmistrz Helu, któremu wrzucono pieniądze do samochodu w trakcie realizacji. Jest pan Kwaśniak, o którym pani wspominała, wywieziony przez agentów Kamińskiego do Szczecina, zostawiony tam, ale wcześniej to jest człowiek, który walczył z mafią Skoku Wołomin. Ten człowiek został niemalże zatłuczony na śmierć przez bandytę, który pałką teleskopową pod domem go zaatakował, wynajętego bandytę przez Skok Wołomin. I państwo PiS, zamiast chronić tego człowieka, tego propaństwowca, urządziło mu drugi lincz, drugą nagonkę. Jak jest to bardzo antymoralne, że PiS stworzył przez ostatnich kilka lat system niszczenia ludzi uczciwych i niewinnych. Uczciwych i niewinnych. A jednocześnie w tym systemie przymykane były oczy na takie występki jak sprawa kasjerki, która wyniosła kilka milionów złotych z funduszu operacyjnego, a z tych funduszy ciekły pieniądze. Zamykali oczy na wyłudzanie pieniędzy w spółkach Skarbu Państwa, zamykali oczy na niebywały hejt w Szczujni TV PiS. I tam, to co najgorsze, tam gdzie oni nie mieli materiału, widzieli, że człowiek jest uczciwy i z materiałów operacyjnych z Pegasusa wychodziło im, że człowiek nie popełnił przestępstwa, próbowali coś znaleźć, to potem puszczali spreparowane materiały do TV PiS, żeby człowieka jeszcze ubrudzić, obrzucić szambem. Jak skrajnie jest to niemoralne, ile zła trzeba mieć w sobie, żeby w ten sposób niszczyć przeciwników politycznych, ale też ludzi zupełnie znanych, bo powiem taką historię, o której dowiedziałem się niedawno. Kiedy na mnie nic nie znaleziono już z Pegasusa, to chłopaka młodego z Inowrocławia, którego ja nie znałem, ABW wywiozła rano na sygnale z Inowrocławia do Lublina i pod jakąś sfingowaną sprawą wpisu jakiegoś w internecie był przesłuchiwany tylko na okoliczność jednego nazwiska. Czy mnie zna? Ale ja z nim nie miałem kontaktu, zupełny przypadek, nie znałem go. Ale ten człowiek, według mojej wiedzy, też przeżył bardzo to, przeżył załamanie psychiczne. I powiem pani, nie wiemy, ile osób w takich operacjach fingowanych, preparowanych przez tych ludzi przeżyło kryzysy, zapadło w różnego rodzaju taką zapaść wewnętrzną, w depresję, wycofało się z życia jakiegokolwiek. I wierzę w to, że niebawem poznamy skalę i będziemy głośno o tym mówić, dlatego, żeby nigdy więcej nikt władzy nie używał do niszczenia ludzi, do nagonek na ludzi, do polowania na ludzi. Władza jest służbą, a nie jest biczem do niszczenia uczciwych ludzi, którzy z różnych przyczyn, czy to biznesowych, politycznych, dziennikarskich, działali w organizacjach pozarządowych, weszli w celownik władzy autorytarnej. Duda w Wojniczu mówił o terrorze praworządności, o Brejzie Kartuskiej, jednocześnie apelując do PSL na granicy błagania o ratowanie dupy złodziejom z PiS.
Duda już wie, że Kamiński i Wąsik w więzieniu to dopiero preludium do tego tsunami, jakie przetoczy się przez PiS. I tego się najbardziej boją. Tak naprawdę, powiem wam, mam wrażenie, że Duda mataczy we własnej sprawie. Gdyby nielegalnie dokonywane przez tych przestępców Wąsika i Kamińskiego podsłuchiwanie sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej w 2020 roku, Duda nie uzyskałby reelekcji na drugą kadencję prezydentury, bo to już nie jest też żadną tajemnicą, że był podsłuchiwany szef sztabu wyborczego, że byli podsłuchiwani ludzie z PO nawet w najbardziej intymnych sytuacjach czy w mieszkaniach. Po prostu wykorzystywali Pegasusa do właśnie takich między innymi celów. Posła Brejzę. Przecież mamy na to absolutnie dowody, na to, co się działo z nim, z jego rodziną, jak został podsłuchiwany nielegalnie w czasie kampanii parlamentarnej w roku 2019. Nielegalnie. A czy państwo polskie podsłuchiwało szefa kampanii partii opozycyjnej, to w Stanach Zjednoczonych dochodziło do usunięcia prezydenta ze stanowiska za podobne rzeczy, ale u nas wszystko się po prostu tuszowało przez ostatnie 4 lata. Więc pokażemy panom i państwu, co tak naprawdę robił Mariusz Kamiński, pan Wąsik, teraz kiedy jeszcze rządzili i jak pogłębiali tą patologię. I to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, to już chcecie wsadzić do więzienia za to, co... Nie! Co będzie dopiero... Jak powiedziałem, panie pośle, tak jak powiedziałem... Sąd tego nie stwierdzi, to są pańskie opinie. Ale no oczywiście, ja mam prawo wypowiedzi, dlatego powołaliśmy komisję śledczą, za chwilę uchwalimy jej skład i ta komisja śledcza skieruje na pewno swoją sprawę do sądu. I jestem o tym absolutnie przekonany, mamy na to niezbite dowody, zresztą komisja taka w Senacie pracowała, że podsłuchiwali się nielegalnie polityków opozycji i to jeszcze w najbardziej brutalny sposób. Po prostu takim systemem, że wiedzieliście, co się działo w sypialni, w łazience, w kuchni, po prostu wiedzieliście wszystko. Najgorszym systemem, jaki może być, do po prostu szpiegowania najgorszych terrorystów, to tak właśnie robiono z politykami opozycji, tak robił PiS. I teraz kolejna rzecz, co jest ważne. Otóż nie ma łamania konstytucji, jeżeli chodzi, tak jak mówi pan poseł z Konfederacji, o łamanie konstytucji, jeżeli chodzi o pana Wąsika i pana Kamińskiego. Toczyło się postępowanie przed sądem i sąd zakończył to postępowanie. Powiedział, oni są winni. I jeżeli są winni, trafiają do aresztu. I nie ma żadnej taryfy ulgowej, dlatego że jeżeli ktoś inny złamie w Polsce prawo, to też idzie do więzienia. I nie ma żadnej taryfy ulgowej. Natomiast dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość próbuje zrobić z tych dwóch panów skazanych prawomocnym wyrokiem. Oni są krystalicznie czyści. No sąd, niezawisły sąd, nie politycy, tak jak pan, panie pośle, tylko niezawisły sąd złamali prawo. Moi drodzy, a dlaczego tak wszystko się dzieje? Czemu się boją oddać władzy? Bo ten zakamuflowany kryptogej, który wie już, że jego droga się kończy, który z racji swojej orientacji i mściwego charakteru nie stworzył rodziny, jego mottem jest niszczyć u wszystkich to, czego sam nie był w stanie osiągnąć. Knujący, nienawidzący ludzi, zdolny do każdej podłości, nawet w chwili, gdy podniesiono już tak naprawdę jego wieko, dzięki usłużnym, jakimś żądnym kasy klakierom stworzył w Polsce największą organizację przestępczą XXI wieku, w której każdy o każdym coś wie, na każdego ma haki i dzięki temu stanowią jeszcze jakąś tam jedność, ale wystarczy jeden pchnięty kamyk i to wszystko, że tak powiem, pierdolnie w jednej chwili. Potem już są sądy i te sądy będą miały pełne ręce roboty. A co do Dudy, powoływanie się Dudy na konstytucję brzmi tak wiarygodnie, jak powoływanie się Jędrzejewskiego na Biblię lub Trynkiewicza na prawa dziecka. Duda, tak mówiłem, w tym swoim show telewizyjnym strofuje nowy rząd, zwłaszcza ministra Bodnara, za, jak błędnie uważa, łamanie konstytucji. No, brzmi to naprawdę, tak powiedziałem, groteskowo w ustach Dudy.
Duda sam wielokrotnie złamał konstytucję i nie tylko, i teraz on wielki konstytucjonalista się znalazł. Duda nie tylko łamał konstytucję, ale nadal łamie. Od początku swojego administrowania w tym pałacu, w którym zamieszkuje, hańbi się niemal każdego dnia. I tutaj też trzeba być, nie wiem, albo kompletnie zaślepionym, albo po prostu udawać, że tego nie ma. Też chyba nie jest żadną tajemnicą, że PiS nie dbał zbytnio o ukrycie swoich przestępstw, bo na 100% byli pewni, że wygrają wybory. Stało się inaczej i jest teraz duży strach i świadomość poważnych konsekwencji prawnych. I tutaj wielkie brawa dla Tuska i jego ekipy za tą bezwzględność, bo nie powinno być taryfy ulgowej dla kryminalistów. I ja tutaj jeszcze raz powtórzę, że nie tylko PiS-u, ale każdego polityka czy każdego człowieka, prawo powinno być równe wobec każdego. I tutaj, jeśli chodzi o Dudę, też nie może się widocznie pogodzić z tym, że pisowskie rządy się skończyły. Teraz jest rząd Prawa i Sprawiedliwości dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla kumpli i partyjnych bandytów. Można powiedzieć, że stoimy w jednym szeregu i 12 milionów Polek i Polaków, którzy wybrali tą koalicję, którzy pogonili PiS, może tak, to jest właśnie terror praworządności. I to, można powiedzieć, jest drugie imię każdego obywatela Polski z tych 12 milionów. To jest drugie imię właśnie, terror praworządności, przed którym wy, pisowcy, zaczęliście drżeć. I tak mówiłem poprzednio, na początku był wielki kwik odrywanych świń od koryta, a teraz już jest rozpaczliwe wycie. Próbują już wszystkiego, pozostało im buntowanie tych właśnie fanatyków PiS-u do blokowania miast, do protestów o byle co. Po prostu rozpaczliwe wycie. I na tym chyba zakończę, bo znowu mi długi materiał wyszedł. Ale omówić trzeba. Także jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Zawsze jestem ciekaw waszych opinii. Wszystkie czytam, choć rzadko odpowiadam, ale zawsze czytam. Także piszcie, dzielcie się opiniami. Ja wam już dziękuję. I jak zawsze do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Będę bardzo dramatyczny. Szanowni Państwo, chciałbym podzielić się z Państwem pewną refleksją, pewną sugestią. Czynię to z okazji 150. rocznicy śmierci Wincentego Witosa. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli po każdej frazie, po każdym zdaniu będę stawiał kropkę, raz prezentował swój prawy profil, raz prezentował swój lewy profil. Jeżeli będę mówił wyżej, jeżeli będę mówił ciszej. I zawsze będę robił pauzę. Będę bardzo dramatyczny. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj dochodzę do wniosku, że jeżeli hydraulik został skazany prawomocnym wyrokiem,
Został skazany prawomocnym wyrokiem hydraulik. Chciałem wiedzieć, że dzisiaj dochodzę do wniosku, że jeżeli hydraulik został skazany prawomocnym hydraulik, od dzisiaj on się nazywa więźniem hydraulicznym. Tak jak każdy polityk, który został skazany prawomocnym wyrokiem, jest więźniem politycznym.